Hej, hej, zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. Ostatnio zwiedziliśmy część rewiru katedralnego, w którym zginęłam 2 razy. Oraz porozmawialiśmy sobie z Alfredem, który jest egzekutorem. Powiedział nam coś o Byrgenwerth. Byrgenwerth jest to placówka naukowa, w której się zresztą znajdziemy i to ona jakby rozwieje nam iluzję tego świata. W Byrgenwerth wszystko się rozpoczęło, w sensie naukowcy z Byrgenwerth odkryli lochy ptumeryjskie i odkryli tam jedną z wielkich, Ebrietas. Najprawdopodobniej, tak mi się wydaje. Przez co zaczęto używać krew wielkich i przez to też zaczęła się plaga bestii. Teraz kierujmy się oczywiście o Byrgenwerth powiem, więc jak już się tam znajdziemy. Teraz skierujmy swoje kroki do Starego Jarna, w którym wydarzyło się wiele bardzo złych rzeczy. Tak. Nie wiem, czy przypadkiem ta bestia nie miała nas stąd przepłoszyć, żebyśmy tu nie wchodzili, bo do Starego Jarna można się dostać tak naprawdę z 2 miejsc. Ale wydaje mi się, że jednak tędy jest trochę łatwiej. No i zresztą chcemy poczynić pewne kroki, żeby się otworzył przed nami górny rewir katedralny. Czy to nie jest? Aha, to są deski połamane. Dobra. Zwróćcie uwagę, że zbieramy antidotum. Dostaliśmy też ogień. Małe lecznicze tabletki przeciwdziałające truciźnie, używane do leczenia spopielonej krwi i tajemniczej choroby, która dawno temu spustoszyła Stary Jarnam. Tabletki przynoszą tylko niewielką ulgę. Choroba spopielonej krwi spowodowała ostatecznie rozprzestrzenienie się plagi bestii. Tak jak mamy w opisie, plaga popielatej krwi, choroba ta dręczyła Jarnamczyków ze Starego Jarnam. Najprawdopodobniej wtedy, kiedy do Starego Jarnam zabrano pewien kielich ptumeryjski, kielich lochu. Może też zaczęto robić jakieś rytuały i wtedy rozprzestrzeniła się ta choroba. W sumie możemy sobie wrócić do snu tropiciela, ja wam trochę opowiem. Zbiorę echa. Znaczy nie zbiorę echa, tylko je sprzedam jakby. Antidotum nie działało, a raczej dawało krótkotrwałą ulgę, co zresztą możemy przeczytać w opisie przedmiotu. Istnieje teoria, że ktoś przyniósł do Starego Jarnam kielich z lochów i zaczął tworzyć rytuały. Coś musiało pójść nie tak i mieszkańcy zostali albo przeklęci, albo zaczęli przyjmować jakieś skażone rzeczy z tych lochów i przez to nabawili się tej popielatej krwi. I w tym momencie Kościół Uzdrowienia wyczuł swoją szansę na umocnienie władzy w Jarnam, albo dopiero to wydarzenie pozwoliło im tak naprawdę rozpocząć swoją władzę w Jarnam. Zaczęli więc leczyć tych ludzi starą krwią. Niestety nie przewidzieli, że w tym czasie wydarzy się rytuał Menzisa, o którym opowiem później, i który to przyspieszył przemianę w bestię, zintensyfikował plagę bestii. A że w Starym Jarnam tak naprawdę nikt nie był zdrowy, każdy przeszedł transfuzję, więc
każdy przemienił się w bestię. No i tropiciele Germana nie mogli sprostać takiej ilości przeciwników. Postanowiono więc spalić Stary Jarnam, a jak wiemy już z opisu innego przedmiotu, ogień oczyszcza. Tak, postanowiono spalić Stary Jarnam i do tego nadawało się inny odłam tropicieli. Nazywali się oni tropicielami beczek z prochem i oni używali ognia na co dzień. O, to jest to, co moglibyśmy tutaj kupić i otworzyć bramę do archikatedry. Emblemat z tkaniny, który dawno temu należał do kapitana tropicieli kościoła. Otwiera główną bramę prowadzącą na okrągły plac archikatedry. Główna brama zostaje szczelnie zamknięta w nocy łowów i można ją otworzyć z drugiej strony tylko tym emblematem. Innymi słowy, powrót kapitana wraz z emblematem oznacza zakończenie łowów. My spróbujemy oczywiście przejść tyłem do archikatedry. Żeby przejść tyłem, musimy sobie tak naprawdę poradzić z pewnym bossem, który znajduje się w Starym Jarnam. A zebraliśmy przed chwilą ostry koktajl z krwi i on się też nam przyda do walki z tą bestią. To miasto od dawna jest opuszczone, tropiciele nie są tu mile widziani. Tak, w tym mieście grasują już tylko bestie i 2 specyficznych tropicieli. You there? Hunter! Didn't you see the warning? Turn back at once. Old Yarnam, burned and abandoned by men, is now home only to beasts. They are of no harm to those about. Turn back, or the hunter will face the hunt. To mówi do nas Diura. Diura siedzi tam i on będzie do nas strzelał. Diura jest, powiedziałabym, byłym tropicielem jednego odłamu tropicieli zwanych beczkami prochu. To byli tropiciele, którzy lubili używać ognia. Dostaniemy wkrótce opis, który nam więcej powie na ten temat, więc wam wtedy go przeczytam. I z Diurą jest taka ciekawostka, że tak naprawdę z nim można poprowadzić questline na 2 różne sposoby. W tym momencie, jak już zaatakowałam tą jedną bestię i będę się kierowała w tamtym kierunku, to Diura będzie dla mnie wrogiem. I my go zabijemy, bo tak po prostu będzie szybciej. Natomiast można zrobić tak, że Diura będzie nam przyjazny. Będzie można z nim porozmawiać. Żeby to wykonać, to oczywiście nie można byłoby zaatakować żadnej z tych bestii, którą widzieliśmy. Nie można byłoby wejść w ogóle przed tą wieżę, na której on stoi, bo wtedy będzie do nas strzelał i zaatakuje nas zresztą jego przyjaciel. Oraz nie moglibyśmy zabić bossa tej lokacji i dodatkowo musielibyśmy wejść od tyłu przez Jahargul, czyli też jakąś naszą ważną lokację, która generalnie byłaby wtedy dostępna dopiero dużo dalej w grze. Dlatego my pójdziemy dlatego teraz przejdziemy przez Stary Jarnam, bo to jest po prostu dużo biegania. Natomiast tylko zaznaczam, że z Diurą możemy zostać przyjaciółmi. Ten przeciwnik może nas zatruć i uznajmy, że to jest właśnie przejaw choroby popielatej krwi.
Najlepiej byłoby nie dać się trafić, żeby nas nie zatruł, bo wtedy musielibyśmy użyć antidotum. No i oczywiście zabierają życie, jak nas trafią, no nie, to jest całkiem logiczne. Natomiast tak, tutaj zdobywamy pochodnie tropiciela i pochodnia tropiciela to też jest coś, co musimy mieć, żeby dostać trofeum za zebranie wszystkich broni. Zresztą w tym miejscu te bestie boją się ognia, co zresztą wam zaraz pokażę. Tylko musimy wrócić na górę. Tu będzie skrót. Tak. Kolejna długa najprawdopodobniej drabina. Tak, długa. No jak każda jedna w Bloodborne. Tak, Stary Jarnam może być dosyć upierdliwą lokacją przez to, że Diura będzie do nas strzelał. Dlatego spróbujemy ją na początku po prostu bardzo szybko przebiec, żeby pokonać Diurę i wtedy już na spokojnie zająć się całą lokacją. Nawet nie wiem, czy będę ją w całości wam pokazywała. Tu będzie kilku przeciwników. Oni się lubią kryć w tych mgłach i patrzcie, jak reagują na ogień. One się boją. Co ciekawe, ten przeciwnik pojawi się w DLC i wtedy będzie się tak samo zachowywał, ale już na nasz widok, nie tylko ognia. W DLC te bestie bardziej się boją nas niż ognia, co uważam jest dosyć smutne i ciekawe jednocześnie, bo w DLC tropiciele są już szaleni, oni się opili krwią, nie są sobą. No i oczywiście cały czas się odradzają, więc te bestie no nie mają łatwego życia tam w koszmarze tropiciela. O, widzicie, trafił mnie i zaczęła się powolna trucizna. W Bloodborne mamy dwie rodzaje trucizny, szybka i wolna. Szybka jest naprawdę szybka, bardzo szybko zabija, natomiast wolna wcale nie jest łagodniejsza. O, tam jest Diura. You are a skilled hunter, adept, merciless, half cut with blood, as the best hunters are. I teraz jak już nas ostrzegł drugi raz, to już będzie teraz do nas strzelał. Co to mi się stało? Tak. Stare Jarnam, jak widać, jest całkowicie zniszczone, jest całkowicie spopielone i Stare Jarnam został spalony właśnie przez beczki z prochem, którym najprawdopodobniej przewodził Diura, ale w tym momencie Diura się załamał. Stwierdził, że to, co zrobili, było bardzo złe.
i zrezygnował z bycia tropicielem. I teraz próbuje stąd przegnać wszystkich innych tropicieli, którzy chcieliby wybić pozostałe bestie Starego Jarmen. Bo on w tych bestiach widzi swoich przyjaciół, widzi mieszkańców. Nie widzi w nich bestii tak jak my. Dlatego w tym momencie my bardziej jesteśmy dla niego wrogiem niż te bestie. Choć najprawdopodobniej, gdyby zszedł do tych bestii, to one by go zabiły. To są no uznajmy beczki z prochem. One wybuchną, jeżeli trafi w nie ogień. O nie. Przewinęłam to przypadkiem. O. Podskakujące naczynia. Tak, musimy się zająć Diurą, bo inaczej nas wystrzela. O, widzicie? A tam na dole czeka na nas jeszcze jeden tropiciel, jego przyjaciel. Także spróbujemy po prostu szybko dobiec do tamtej wieży. Dlaczego nie strzela teraz? Przebiegniemy, żeby nie trafił na nas tropiciel oraz żeby nie trafił w nas Diura. Trzeba to zrobić szybko. I teraz no Diura będzie dosyć trudnym przeciwnikiem. Dlatego postaramy się go zestrzelić z tej wieży. Trzeba to zrobić dosyć szybko. Spróbujmy. Mam nadzieję, że się uda. Bo walka z nim nie będzie zbyt przyjemna. I oczywiście kolejna długa drabina. Trzymajcie kciuki, żebym nie zginęła. No, super, spadł. Teraz, żeby zdobyć z niego lód, trzeba tak naprawdę jeszcze raz uruchomić grę. Tak, także jak już mówiłam, Diura uważa tych mieszkańców za swoich przyjaciół. Co ciekawe, Diura był kiedyś tropicielem dokładnie takim samym jak my. On znał sen tropiciela. Gdybyśmy z nim porozmawiali jako przyjaciele, albo jakbyśmy zginęli, to by nam powiedział coś o śnie tropiciela. Czyli tak naprawdę znał ten stan. O, odznaka tropiciela, beczek z prochem. Dzięki temu, że mamy tą odznakę, to chyba dostaniemy dostęp do zakupu setu Diury. Set Szarego Wilka chyba, o ile dobrze pamiętam. Odznaka wykuta przez beczki z prochem heretyków z kuźni. Beczki z prochem uwielbiali skomplikowane mechanizmy i wielkie wybuchy. Oba te elementy można znaleźć w tej dziwacznej broni, której projekt odbiega od tradycyjnych produktów kuźni. Nieżyjący już beczki z prochem, chwała ich duszom, mieli motto: jeśli broń nie kopie, to jest nic nie warta. Tak, beczki z prochem są nazwani heretykami właśnie ze względu na to, że ich broń różniła się od tej broni, którą znamy z warsztatu Germana. I w DNC będzie bardzo dużo tropicieli, którzy używają właśnie takiej broni, czyli uznajmy, że było tam, w DNC jest bardzo dużo właśnie tropicieli beczek z prochem. Najprawdopodobniej to są następcy jeszcze jednego warsztatu, bo istniał warsztat Otto. Warsztat Ottona, w którym właśnie wykonywano bronię na bazie ognia. I być może beczki z prochem są właśnie jakby następcą
tego warsztatu od Tona. Tak, beczki z prochem mieli za zadanie spalić stary Jarnam, co jak już widać się udało. I nawet zostawili pułapkę na bestie, które są tam na dole. One jakby modlą się albo piją krew tego stwora, który jest teraz podwieszony pod żyrandolem. A tutaj z boku widzicie, wiszą takie uznajmy lampiony i one są właśnie wypełnione łatwopalną substancją, więc jak zrobimy to bardzo dużo stworów zostanie podpalonych i będzie nam trochę łatwiej z nimi walczyć, bo tam jest ich bardzo dużo. To jest w ogóle, wydaje mi się, że jakiś stary kościół, bo tam zobaczymy później, że jest ołtarz, na którym znajdziemy pewien ciekawy przedmiot. O, tak, tu jest trochę platformingu, natomiast nie wiem, czy mi się uda go wykonać prawidłowo. Czy ja chciałam gdzieś jeszcze zejść? Dobra. Tak, tam jest pewien przedmiot, którego nie wiem, czy uda mi się zdobyć. On nie jest ważny jakby dla fabuły, bo to jest kolejny przedmiot dla posłańców. Można ich ubrać. Wydaje mi się, że to jest po prostu czarny kapelusz dla posłańców. Żeby tam się dostać, to trzeba przeskoczyć. Nie wiem, czy mi się to uda. No ale spróbujmy. No nie udało mi się. Nie będę próbowała tego po raz kolejny, bo nie jest to ważne tak naprawdę. Słyszycie, że bestie się drą dosyć głośno. No one są wkurzone na to, co zrobiliśmy. Teraz zejdźmy tak, żeby jak najmniej życia stracić może. Przez to w ogóle, że one tak krzyczą i widzicie, mają czerwone oczy, one tym swoim okrzykiem jakby zaraziły, albo może nie zaraziły, ale jakby tak aktywowały tą popielatą krew i teraz będą wszyscy przeciwnicy, nie tylko te z chustą na głowie, będą na nas nakładały truciznę. Tak, tu jest ołtarz. Dostaliśmy krew rytualną. Krew rytualna jest ważna, żeby przeprowadzać rytuały do lochów. A tu jest bestia żądna krwi. Z taką bestią będziemy wkrótce walczyć. I ona nam odblokuje dostęp do jednego poziomu w kaplicy Oedona. Także musimy ją pokonać, jeżeli chcemy przejść do archikatedry od tyłu. Zresztą odblokowanie przejścia do archikatedry właśnie od tyłu daje nam też bardzo ciekawą otwiera nam bardzo ciekawą lokację. Chciałam wejść do góry, pamiętam, że gdzieś tutaj było wejście. No, nieważne. Ogólnie w Starym Jarnam są właśnie te bestie zarażone popielatą krwią i taką bestią stanie się Gilbert. A pamiętajcie, że on dał nam też rozpylacz płomieni, czyli jakby nie patrzeć, bardzo możliwe, że Gilbert pomagał w spaleniu. Może nie trafiłam.
Nie nam, tylko pomagał w spaleniu starego Jarnam i podczas tego palenia zaraził się popielatą krwią. I w pewnym momencie on oczywiście zamieni się w tą bestię. Co jest tym bardziej smutne, że przecież on mówił, że albo mówić będzie, bo nie pamiętam, czy wam to nagrałam, czy to już się nagrało. On będzie mówił, że chociaż umrze jako człowiek. No nie umrze jako człowiek, on się właśnie przemieni w tą bestię popielatej krwi. Myślę, że odblokujemy sobie skrót i skończymy tutaj opowieść o Starym Jarnam. W następnym odcinku pewnie dokończymy Stary Jarnam, zabijemy tą bestię, żonną krwi bestię. Tak, jak widzicie, to jest tropiciel, to jest jeden z towarzyszy Diury. Towarzyszy było 3. W sumie możemy jeszcze tutaj do końca zwiedzić tą lokalizację. Lokalizację. Towarzyszy Diury było 3. Tak, jeden z nich właśnie tam na nas czeka. Jest dosyć trudnym przeciwnikiem. Drugi już nie żyje i go wam pokażę. A trzeci trzeciego spotkamy w DLC. Czyli coś tutaj jeszcze jest do zabrania. Dobrze, zbierzmy to i zakończymy ten odcinek. Klasa chłodnej krwi. Dobra, nam się przyda oczywiście. Tak, także spotkamy się już przy tropicielu. Ja wam dziękuję za ten odcinek. Oczywiście jak zwykle zapraszam was do dzielenia się własnymi teoriami i ciekawostkami. Do zobaczenia!